Cześć, tu Kamil Kosecki, kompozytor muzyki poważnej. Witajcie w 12. części mojego komponowania utworu Fantasy on Twinkle Twinkle Little Star na fortepian. To będzie już 11 stron zapisu nutowego. Dobrze, że można dzisiaj notować muzykę na komputerze. Naprawdę ułatwia to pracę. Kiedyś pisałem ręcznie i to utwór na całą orkiestrę symfoniczną. Więc możecie sobie wyobrazić, ile linijek jest pod sobą. Ja miałem wtedy ponad 30 linijek i po półgodzinnym wpisywaniu nut zorientowałem się, że nie wpisuję w dobrą linijkę. Więc musiałem wszystko przepisywać i zmazywać. Dziś to naprawdę jest wygoda, już nie mówiąc o AI. A to pewnie zaprowadzi nas do tego, że symfonie będą pisały roboty. Okej, nie mogę się już doczekać, żeby pokazać wam najnowszy fragment. Dzisiaj zaczynam drugą połowę utworu. I uwaga, robi się trochę mroczniej. Wygląda na to, że z każdym kolejnym odcinkiem będę powoli wędrował w stronę ciemności. Ciekawe, czy uda mi się z tej wesołej, dziecięcej melodyjki zrobić coś naprawdę mrocznego. No cóż, zobaczymy. Na dzień dzisiejszy chcę pokazać Twinkle Twinkle w zupełnie innym świetle. Nie będzie tej melodii wprost. Pojawią się rzeczy, które wynikają z niej pośrednio. Przetworzone fragmenty, nowe melodie i akordy. Czasem już bardzo dalekie od oryginału. I właśnie za to kocham pisać fantazję, bo tutaj mam totalną wolność. Dzisiejszy fragment prowadzi do dużej kulminacji, która pewnie pojawi się w następnym odcinku. Ale spokojnie, dziś też będzie głośno, intensywnie i momentami naprawdę szybko. Całość zacznie się od jednego motywu, który będę grał coraz głośniej, aż doprowadzi mnie on do zupełnie nowej melodii. Po niej przyjdzie mocne uderzenie i szybkie przebiegi w lewej ręce, aż w końcu klaster w najniższym rejestrze fortepianu. I to brzmi naprawdę jak mała bomba dźwiękowa. Sąsiedzi uwielbiają ten moment, zwłaszcza po godzinie 23. No dobra, czas posłuchać, jak to brzmi. A potem tradycyjnie pokażę wam nuty. Jesteśmy w dynamice piano, czyli cicho, i od razu następuje crescendo przez 4 takty. Czyli robi się coraz głośniej, aż do mezzo forte, czyli średnio głośno. Potem dalej jest znów crescendo, aż do forte, czyli głośno. Następnie pojawia się tutaj melodia w prawej ręce, którą gram oktawami. Oktawy są bardzo częstym zjawiskiem w grze na fortepianie, ponieważ zdwajają tę samą wysokość dźwięku w 2 rejestrach. W sensie akustycznym oznacza to, że częstotliwość jednego z dźwięków jest dwukrotnością częstotliwości drugiego, co w efekcie daje wzmocnienie np. melodii w prawej ręce albo linii basowej w lewej ręce. Ta melodia, którą gram oktawami, ma 8 taktów i już pod jej sam koniec znów gram coraz głośniej, żeby dojść do dynamiki forte fortissimo, czyli bardzo głośno. I żeby rzeczywiście było głośno, daje więcej dźwięków. W prawej ręce mamy od tej pory cały czas wielodźwięki, a w lewej ręce właśnie oktawę w basie i szybkie pochody szesnastek. Cały ten fragment się kończy klasterem w lewej ręce, który zapisałem w ten sposób, ponieważ to oznacza, że należy wcisnąć czarne i białe klawisze w tym rejonie dźwiękowym. Trzeba go zagrać całą dłonią, bo oczywiście nie starczy palców. Posłuchajcie teraz tego fragmentu z nutami.
Jeśli podobał Ci się film, możesz wesprzeć mój kanał dając lajka i subskrybując go. Dzięki i do zobaczenia w kolejnej części.